Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzień Piotr dobry. Maszkowski. Igor Murawski. Może tutaj z naszego poletka to są z jednej strony dość częste zdarzenia i odkrycia, ale z drugiej strony też niekoniecznie jakby co miesiąc występujące. Podczas inwentaryzacji jednego z budynków w Poznaniu, bo tutaj troszeczkę na nasze pole wejdziemy, odkryto w piwnicach dość dramatyczne napisy. Jak się okazuje, piwnica tego budynku badanego służyła za czasów represji stalinowskich jako więzienie. No i znowu... To taka propos Stalina, tak? I tak a propos Stalina, to Się mnie zainspirowało. I rzeczywiście to są zawsze dramatyczne. Ja pamiętam już sprzed wielu, wielu lat, to zawsze był jakiś taki rodzaj takiego istotnego tematu, bo takich miejsc w Polsce jest wiele, gdzie rzeczywiście się inwentaryzowało te stare piwnice, będące ubeckimi katowniami. Zresztą ma kto to robić, tak? Bo Tak. tutaj IPN rzeczywiście jakby robotę robi i robi tu już od kilkunastu co najmniej lat. I rzeczywiście inwentaryzuje, to są dramatyczne zapisy właściwie wyryte w ścianach tych ludzkich tragedii, które się odbywały. To są właściwie to są takie źródła, tak No, naprawdę źródła emocji, które ci przetrzymywani ludzie, tracący często nadzieję, albo wręcz przeciwnie, nie tracący, tak, walczący za wszelką cenę o przetrwanie, oddawali właściwie, ryjąc, nie wiem, paznokciami, jakimkolwiek narzędziem mieli w tych ścianach i oddając swoje emocje. Więc takie bardzo, i zawsze to jest emocjonalne, bardzo, zwłaszcza dla ludzi wrażliwych na tą historię. Ciekawe, czy już taka monografia istnieje, bo tych napisów, pamiętam, na przestrzeni lat odkrywano Tak. sporo i to by było ciekawe w ogóle, gdybyśmy mogli coś takiego zobaczyć, prawda? Tak, myślę, że IPN rzeczywiście część przy monografiach, bo już powstają przecież od lat monografie różnych ośrodków represji stalinowskich, więc za każdym razem te świadectwa właśnie takie tego typu są utrwalane i opracowywane, tak? Także tutaj temat jest kontynuowany i to pewnie jest niekończąca się historia, bo takich miejsc odkrywanych będzie w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat pewnie systematycznie. To się nie kończy. To jest rzeczywiście... No ważne, żeby to zachować i po prostu. Nie wszystkie te miejsca można udostępniać do Tak, znaczy zwiedzania. tu Niektóre pewnie są... nie, bo to są Nie. często, wiesz, budynki użyteczności publicznej albo w ogóle budynki prywatne. Często pewnie właściciele też nie chcą za bardzo, żeby nie komplikować sobie Wiesz, życia. to jest temat w zasadzie jakby odwieczny i powszechny, tak? Bo więźniowie wszędzie to robili. Pamiętasz, jak nawet byliśmy w Gisors, to tam była ta kwestia też tych graffiti zostawionych przez templariuszy i tak dalej, więc to jest zawsze bardzo ciekawe, bo to jest ten moment takiej no, bardzo, bardzo poważnego smutku i desperacji tych ludzi, więc jasne, to jest bardzo, bardzo fajnie, że to zauważono i że no, coś się z tym zrobi. Tak. Kolejny raz zresztą. Tak. Odrywając się, też taki temat no, jakby klasyczny dla poszukiwań skarbów, bo oczywiście podwodne wraki, ale jeden z takich wraków ikonicznych, kultowych, jak to się mówi, SS Central America. I to jest wrak, który zatonął pod koniec XIX wieku, wioząc słynnych poszukiwaczy z tej oryginalnej gorączki złota, prawda, z Kalifornii. Potężny ładunek, to są w ogóle, wiesz, niesamowite rzeczy. Ilość złota, ilość różnego rodzaju pamiątek z tym związanych, bo to jest też taki właśnie temat istotny. My pamiętasz, i to chyba jakby wrócimy do tematu, opowiemy też jakby o naszych badaniach, poszukiwaniach wraku właśnie również statku, Royal Charter, który wiózł też poszukiwaczy ze złotem i który zatonął u wybrzeży północnej Walii. Ale ten tutaj statek był bardzo ciekawy, bo to była też eksploracja
bardzo kontrowersyjne. Nie tylko ze względów, wiesz, no takich, bo tu znowu mamy tą kwestię archeologii podwodnej, zabezpieczenia wraków. Tutaj jest ta końcówka XIX wieku, więc tutaj wielu, wiesz, tych podwodnych poszukiwaczy mówi, no halo, to jest jeszcze za wcześnie. Ale najbardziej kontrowersyjną jakby rzeczą wokół tych poszukiwań była postać tego głównego jakby pomysłodawcy, poszukiwacza skarbów Tomiego Thompsona. Ponieważ on stworzył, żeby móc to zrobić, stworzył, wiesz, firmę działającą na zasadzie akcjonariuszy, jak to często w takich projektach poszukiwawczych się dzieje. No ale generalnie wydobywszy ileś tego złota, nie wywiązał się i ci aukcjonariusze go zaczęli ścigać. On się długo ukrywał, aż wreszcie został złapany i trafił do więzienia. Natomiast dostał wyrok 10 lat, natomiast nie wydał miejsca, gdzie się ma znajdować jeszcze ponad 10 milionów złota z tego ładunku, z tego skarbu. No i co? I wiesz, i teraz tak, sytuację mamy taką, początek 25/2025. Sędzia już jakby kasuje ten wyrok, bo w argumentacji jakby pada stwierdzenie, że no nie wygląda na to, żeby on się jakby tutaj zmienił swoje podejście do sprawy, ale Tomi i tak nie wychodzi na wolność, dokładają mu 2 lata. Właśnie tam za inne przewinienie, za obrazę sądu między innymi i tak dalej. Kara finansowa ponad $3 miliony. Więc to jest z całą pewnością związane z tym, że on wciąż nie chce jakby ujawnić tych informacji. No ale to taka ciekawostka, bo tutaj sprawa wydawałaby się, wiesz, modelowa z takiego punktu widzenia poszukiwawczego, bo to był duży projekt, duża medialna jakby wokół tego akcja, natomiast ostatecznie ten poszukiwacz jakby ląduje w więzieniu, no i wszyscy sądzili, że teraz jakby wyjdzie, ale nie wychodzi. Tak. Ale będziemy wracać do tego, bo to też jest taka historia, którą warto jakby opowiedzieć Oczywiście. jako przestrogę częściowo może. Informacja, która Cię zainteresuje, bo byliśmy tam, widzieliśmy to miejsce, grobowiec Amphipolis. O! Tak, i to jest fantastyczna sprawa. No, na razie no, mamy młode to stulecie oczywiście, ale uważany jest za jedno z najważniejszych XXI wieku, jeżeli nie najważniejsze odkrycie archeologiczne w Grecji. Tak? Potężny grobowiec, ja pokażę, bo dla tych z Państwa, którzy chcą troszeczkę więcej wiedzieć, my o tym pisaliśmy już. W każdym bądź razie grobowiec no, dokładnie z czasów panowania Aleksandra Macedońskiego lub tuż po jakby jego śmierci, w trakcie życia lub po jego śmierci, a więc IV wiek przed naszą erą. I no tutaj taka sensacja, dlatego że on jest przepotężny. Byliśmy na zewnątrz, prawda? Pamiętasz Tak, jeszcze. ten cały nasz obchód jakby terenu. I tutaj jakby grobowiec ojca Aleksandra Filipa Macedońskiego jest po prostu maleństwem w porównaniu. Także naprawdę mówimy tutaj o jakiejś gigantycznej skali i sprawie i jest to tajemnicza sprawa. Dlatego, że wewnątrz znaleziono szczątki kobiety w wieku około 60 lat, 2 mężczyzn bodajże około 30-45 lat, niezidentyfikowanych oczywiście wszyscy, skremowane jeszcze szczątki też osoby dorosłej, ale też nie wiemy kogo, nawet płci nie możemy stwierdzić oczywiście, i noworodka. Tak. To jest w ogóle, wiesz, takie zupełnie, natomiast grobowiec jest Gdzie wspólny mianownik? gdzie jest wspólny mianownik, natomiast skala, sposób wykonania w ogóle rzeczy, które tam znaleziono i tak dalej, wskazuje na to, że tutaj mówimy o absolutnym szczycie po prostu, tak, tej kultury w tamtym czasie. I tutaj spekulacje, bo spekulowano i jedna z takich głównych teorii mówiła, że to był grobowiec dla Aleksandra Macedońskiego. I to nie jest wykluczone, wiesz, ja bym tego nie wykluczał. My wiemy ze źródeł historycznych, że
Aleksander Macedoński został pochowany w Aleksandrii, natomiast nie można wykluczyć tego, że budowano dla niego grobowiec w Macedonii. No tak. Ponieważ no tutaj jest, wiesz, Aleksander, jeżeli dobrze pamiętam, to tam sprawa tych zwłok Aleksandra to była kwestia porwania, prawda? One Tak. zostały porwane do Egiptu i dlatego on został pochowany w Aleksandrii, więc w Macedonii mogli przygotowywać. Może też chodziło o kogoś innego, ale też z tego kręgu. Mówi się o Hefajstionie, czyli tym towarzyszu Aleksandra. Mówi się o Olimpias, o matce Aleksandra i ewentualnie Roxanie, o jego żonie, prawda? Więc tutaj no, taka ciekawostka, ale ja mówię o tym grobowcu, dlatego że już wreszcie podano datę otwarcia i to będzie rok 2027. No to jeszcze Więc chwilkę. jeszcze chwilkę, Jeszcze chwilę. ale już jest, Ale to wiesz, fajnie, bo to jest oficjalna, bo pamiętam, że na Tak. miejscu próbowaliśmy się też dowiedzieć. Nie. Tam tylko pamiętasz no, grupy badawcze, wcześniej Tak. trzeba bardzo, to jest długi proces załatwiania tego i tak dalej, natomiast w tej chwili wiemy, że jakby publicznie już będzie można to zwiedzać w roku 2027. Bardzo fajna sprawa. I tutaj trzymam się jeszcze archeologii, Pewnie. ale też skarbów. Bo wyobraź sobie, że w Cusco, dawnej stolicy Inków w Peru, odkryto podziemne tunele. I to dokładnie takie, jak wiesz, jak była mowa w różnego rodzaju legendach o ukrytych skarbach, że tam muszą być tunele, prawda? To są tunele, które mają łączyć świątynię Słońca z fortecą Sacsayhuaman. I mają pochodzić z XV lub początku XVI wieku, więc dokładnie tego momentu, Z w czasu którym upadku. pojawiają się Hiszpanie, czy tuż przed. I to od razu napędza takie te wszystkie opowieści, wiesz, o ukrytych skarbach, bo pamiętasz cała ta historia o Atahualpie, prawda? Oczywiście. Który musi się wykupić, napełniając tą komnatę po prostu skarbami i tak dalej. W końcu te Hiszpanie tak czy inaczej go mordują, część skarbów ma zostać ukrytych. Więc to napędza, to jest taka bardzo fajna sprawa. No podziemia zawsze są ekscytujące, ale tutaj no, mówimy o naprawdę bardzo ciekawych tunelach, które dopiero zaczynają jakby badać, więc ja nawet nie wiem, czy będziemy mieli jakieś materiały po prostu to ilustrujące, ale będziemy śledzić to na pewno. I na koniec zabrałbym nas pod wodę. O, Nie mój pomysł do końca, to ma być miliarder jakiś i to tajemniczy bardzo, bo po prostu nikt nie wie, który funduje taki potężny projekt o kryptonimie Deep, żeby nie było żadnej wątpliwości. I on chce zbudować pierwsze podwodne miasto. Tak. I projekt już się rozpoczął właśnie, dlatego o tym mówię, że rozpoczęły się prace budowlane platform, które w tej chwili będą się znajdowały na głębokości 80 metrów, natomiast one się będą docelowo znajdowały na głębokościach do 200 metrów. I to są, wiesz, to są kompletne jakby mieszkania, tak? To jest jakby dzielnica domków jednorodzinnych pod wodą, można powiedzieć. Kompletna z perfekcyjnie funkcjonującą kuchnią, łazienką, biblioteką, wiesz, salą gimnastyczną do ćwiczeń i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to jest takie marzenie jakby ludzkości, które gdzieś tam sobie, nie wiem, zaginęło na rzecz chyba podboju kosmosu właśnie, prawda? tak. Bo chociaż lepiej znamy tą część naszego kosmosu niż jakby bezkres głębin tak, oceanicznych. ale wiesz, tak? To jest takie też koncepcje ciekawe. już były, bo Jacques Cousteau chociażby, z tym, że jeżeli dobrze pamiętam, to było czasowe, tylko oni mieszkali chyba do 10 metrów pod wodą i to było w pobliżu, tuż przy wybrzeżu Marsylii. Jest takie dosyć komfortowe, no ale to były pierwsze próby i trzeba Jacquesowi Cousteau jakby oddać hołd tutaj za jego, Pionierstwo. absolutnie za jego taką innowacyjność. Natomiast tutaj już mówimy o takich semipermanentnych strukturach. Początkowo to ma być do 28 dni ludzie mają tam mieszkać, potem kilka miesięcy i tak stopniowo się adaptować, aż wreszcie no, za kilka lat chcą ci ludzie z tego projektu mieć
permanentną kolonię ludzi pod wodą. A gdzie to się ma zaczną. miejscowić? To jest w ogóle fajna sprawa, dlatego że ja doskonale znam to miejsce. Jest to na granicy Walii i Anglii. Aha. I to jest, budują to na terenie dawnego kamieniołomu, słuchaj, który był kiedyś bazą centrum właśnie treningu płetwonurków. Miałem zresztą przyjemność prowadzić tam warsztaty dla członków, kiedyś prowadziliśmy taki klub w Wielkiej Brytanii, Tezaurus. I prowadziliśmy warsztaty razem z bardzo dobrym płetwonurkiem, fotografikiem, kolegą Tomkiem Kowalskim, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli ogląda. Warsztaty dla naszych członków poświęcone właśnie metodom poszukiwań podwodnych. I to jest faktycznie takie miejsce odizolowane, no ale mające, wiesz, wszystkie takie atrybuty, które ten projekt może się faktycznie udać. No ewidentnie tam jest pakowana bardzo duża ilość pieniędzy. I są ściągnięci, wiesz, człowiek, bo to jest taka historia trochę jak z Bonda, prawda? Taki Blofeld sobie po prostu wymyśla taką organizację, takie miasto, które będzie niezależne od ziemi i buduje je. Zresztą w którymś z Bondów chyba jest w ogóle taka koncepcja. Mam prawda? wrażenie. Tak. I stworzył zespół tych naukowców, którzy po prostu mu to wszystko jakby budują. Co ciekawe, bo to jest też taka fajna sprawa, której sobie nie zdawałem jakby sprawy z tego, że on ma też zespół kucharzy, dietetyków, którzy tworzą specjalną dietę, ponieważ na tych głębokościach jakby tracimy w ogóle poczucie smaku, wiesz? O proszę. I trzeba specjalne diety jakby wymyślić, żeby to wszystko było pobudzone i tak dalej. Czyli cały Więc to zespół problemów jest do pokonania. jest do pokonania i to też jest taka fajna Nie tylko technicznych. pionierska sprawa, bo no myślę, że to są takie porównywalne, prawda, środowiska obce jednak nam do chociażby właśnie kosmosu, o którym mówiliśmy, prawda, w poprzednim Albo do odcinku. dalszej eksploracji i zaludniania oceanów, tak? Tak naprawdę to jest poligon doświadczalny, bo rzeczywiście tak sobie myślę o problemie przeludnienia Ziemi i oczywiście kosmos jest jedną z opcji, natomiast wciąż mamy niezagospodarowane głębiny, więc być może tu przyszłość może być tak naprawdę Tak, no. w dwojaki sposób albo równoległy się To rozwinąć. jest jeden Tak? z argumentów chyba tych, wiesz, oponentów tych planów, chociażby pana Muska, prawda, podboju kosmosu czy podboju Marsa. Jest mowa o tym, że nasza własna Ziemia potrzebuje w tej chwili pomocy i pewnego rodzaju jednak też to kwestia właśnie eksploracji. My nie znamy tych oceanicznych głębin, więc to jest ciekawy projekt. Na pewno trzeba życzyć powodzenia chyba. Ktokolwiek, chyba że to się okaże, że wiesz, to faktycznie jest jakiś Blofeld, więc to wtedy nie do końca. Ale fajna sprawa i będziemy to śledzić. Oczywiście. Dziękuję Ci, Piotrze, bardzo. Dziękuję, Igor. Dziękujemy Państwu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.